Nie wiem. Proste pytania bez prostych odpowiedzi. Nie wiem, kiedy będę. Zośka pisze 5. SMS-a z rzędu. Kilka kąśliwych uwag. W sumie to się nie dziwię. Nie wiem. Słowa jak refren powtarzane w kolejnych przypływach niewiadomego. To zabawne. A może dziwne. Może straszne, jak nagle czerwiec się oziębił. Deszcz smaga skórę zimnymi igiełkami ukośnie padających kropel. Jedną z rzeczy, którą sobie uświadomiłem w ostatnim czasie o dorosłości, był fakt, że świat nie kręci się wokół mnie. Tak jak nie kręci się wokół żadnego z nas. Jak to zacząć? Drogi przyjacielu, czy to, co zrobiłeś, było aktem egoizmu? Jakbyś otworzył puszkę Pandory, a ja wcale nie mam ochoty patrzeć w jej ciemne, wilgotne wnętrze. O czym wtedy myślałeś? O egoizmie świata dookoła? Bo ja myślę o swoim. To, co zrobiłeś, zmusiło mnie do myślenia o nim. Myślę o sobie mającym 3 lata, wyrywającym koledze ulubioną zabawkę i zostawiającym go ze szklistymi oczami wzbierającego płaczu. Myślę o tym, jak kilka lat później okłamałem rodziców, mówiąc, że idę na szkolną dyskotekę, a skończyłem pod wiaduktem, pijąc z resztą naszej paczki swoją pierwszą wódkę. I dalej. Mamy 18 lat. Byłeś tamtego lata nieobecny, wiecznie zamyślony. Udawałem, że nie zauważam, jak rośnie w twoich oczach cień. I jeszcze całkiem niedawno wyobrażam sobie zaciśnięte w cienką linię usta Zośki, czekające na moją odpowiedź. Zależało jej, bym napisał, bym się wypowiedział, bym chociaż udał, że mi zależy. Machnąłem na to ręką. To tylko jej widzimisię. Wylałeś na mnie swój egoizm, który był niczym więcej jak odbiciem mojego własnego. Więc jak to było, drogi przyjacielu?
Siema. Mam wolną chatę teraz i myślałem, że może byśmy jakąś imprezę zrobili. No, tylko nie wiem w sumie kogo zaprosić za bardzo. Okej. No, może bardziej jakaś 20? Bo jeszcze muszę... No. No, nie bardzo jeszcze muszę ogarnąć się trochę i posprzątać. No. No, widzimy się. Na razie. Kto chciał drinki? Jak się bawicie? Wy chcieliście drinki teraz? Mamy No idę. Mega to upraszczasz. Wiesz, grałeś na trzecim roku psychologii i mogłem trochę liznąć tematu. Każdy dzisiaj wie, że nie tak łatwo się z tego wychodzi. To jest proces, to jest walka i to na samozaparcie. Jeśli nie dajesz rady, to wesprzyj się lekami. Jeśli potrzebujesz, idź na terapię 2 razy w tygodniu albo 3. A no teraz jak masz trochę gorszy humor, to od razu cię wysyłają na terapię i wciskają leki. Jak dla mnie trzeba się zaprzeć, po prostu myśleć pozytywnie i wszystko będzie git. Jak nie, selekcja naturalna, proste. Ja już mam swoje lata i mogę się nieco szerzej wypowiedzieć. Psychologia mówi dzisiaj jasno. To jest choroba. Kluczowa jest szybka diagnoza. Leki, a do tego terapia. Równie ważne jest mieć wsparcie bliskich, móc się komuś wygadać i być wysłuchanym. No i właśnie to mnie rozwala, że ludzie się nie słuchają. Mają gdzieś jak kto się czuje wokół. Ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć spokojnie, że umiem słuchać. Jak komuś psycha nawala, to jestem obok. Nie, zawsze. No bo to rzeczywiście wszystkich słuchasz. No o co ci chodzi? Przecież ja też mówię o swoich problemach. Nieraz miałem depresję i zawsze z tego wychodziłem. Chwilę na zebranie siły i jestem na chodzie.
pieprze, nie? Ci znajomi Zośki w ogóle nie mają poczucia humoru. Ja opowiadam jakieś dowcipy, oni patrzą jak na debila, normalnie tragedia. Pamiętasz tę laskę z Sylwka? Nie daje mi spokoju. Cały czas do mnie pisze, nie? I wysyła desy. Patrz na to. Czaisz? A jej pisze cały czas, że ma dziewczynę, nie? I że nie ma raczej na nic szans. Ona się nie poddaje. Ale kurde, dobra, to jest laska. Mordo. Halo, mówię do ciebie. Słyszysz mnie, stary? Weź mnie zostaw. O, zabrali ci smoczek, to... Co? Słuchaj, jak chcesz, to ja mogę zadzwonić do twojej mamy, żeby tu przyjechała i trochę ci pomogła. Kamila, stary. Wyluzuj, kurde. Żartuję przecież. Słyszałeś w ogóle, co wcześniej mówiłem? Tam o tej Anglii? Załatwiliśmy już z Zośką wszystko w sumie. Przelot, mieszkanie. Ogarnąłem ci też pracę, także... Także nie musisz się o to martwić. Dobra. O co ci chodzi? Nie wiem. Wiesz, że ja tu jestem, nie? Że zawsze możesz się do mnie odezwać. Przecież pamiętasz, jak gadaliśmy na przykład w górach? Było spoko. Pogadaliśmy, otworzyliśmy się, pogadaliśmy jak ziomki. Wiesz, że jestem w stanie... Hej, co się stało? No co, że z nim? No. Gadaliśmy, a on nagle w połowie zdania mi przerwał i wyszedł, jakby nic się nie stało. Jak będziemy miał w dupie, to ja też go będę miał w dupie, okej? A próbowałeś z nim porozmawiać? Przygadamy cały czas. Monolog to nie jest rozmowa, a z tego co widzę, to ty go masz w dupie. Zośka, co ty robisz? Dzwonię do niego, nie wiem gdzie on jest. Zośka. No kurde, nie odbiera telefonu, no nie wiem co, jak coś się stało. Kurwa, Zośka. Przestań tak popadać w paranoję.
Przepraszam. Dzwonisz do niego? No zadzwonię. Wracaj do środka. Pierdolę. No siema, słuchaj, jak to tylko słuchasz, to oddzwoń, dobra? Zośka zaczęła świrować, nie wie gdzie jesteś i wiesz, no, jak to ona. Może jak wrócisz, to weźmy coś... Dobra, nieważne, wracaj do nas jak najszybciej. Nie wiem. Nie wiem, dlaczego dostrzegam szczegóły po czasie. Dlaczego nie dostrzegałem ich wtedy? Jak mgła na umyśle, bielmo na oku. Patrzyłem, ale nie widziałem. Przeszłość. Prześladuje mnie w szybkich slajdach. Palący wstyd na policzku. Karcące spojrzenie. Zaciskam zęby i pięści, jakbym chciał zmusić wszechświat do odwrotu. Wściekłością, która ma w sobie więcej łez niż krzyku. Pierdolona selekcja naturalna. Słabsi odpadają, silni idą dalej. Zaliczają bazę za bazą. Potykanie się o truchła przegranych. Patrzę sobie z pogardą na to, co pode mną. A ja odhaczam listę. Studia. Ciepła posadka. Apartament. Żona. Nic prostszego. Dziesięć długich miesięcy ostatniej szkolnej wspinaczki. Dwa krótkie miesiące eksplozji wolności. Na chwilę przed dorosłością. To wtedy najprościej było doceniać przyjaźnie. To wtedy należało mówić banały cisnące się na usta. Bo to właśnie w nich tkwiła siła czystej przyjaźni. Łapanie życiowej zadyszki nie było słabością, a ludzką reakcją, w której odmówiłem współudziału. Trzymaj. O, dzięki. Ale zajebiście. Co ty taki małomówny dzisiaj? Serio?
Nie wiem, jakoś tak. Rozkminiesz nad tą propozycją Zośki? Nawet nie, wiesz, po prostu ten klimat. To ognisko, góry. Jakiś, robi się taka przestrzeń do rozmyślań. Przestrzeń do rozmyśla. No i o czym tak myślisz? Tak ogólnie o życiu. Ale co z tą Zośką? Więcej coś gadaliście, czy... Jedziemy w ogóle? Ja jestem gotów nawet jutro pojechać. Nie, może pomyśl tak. Gapir w Anglii, czyli nabranie nowych perspektyw, przewartościowanie życia. Wiesz, no, taki przystanek przed kolejnymi 40 latami. To chyba nie brzmi tak źle. Jak Zośka mi o tym powiedziała, to pomyślałem, że to jest naprawdę spoko opcja. Ale nie wydaje ci się, że to jest jak ucieczka? Że my chcemy w tej Anglii uciekać przed dorosłością? Co jak nam się spodoba? Przecież zawsze będziemy tak uciekać. To brzmi jakbyśmy byli straceni. Ja tego tak kompletnie nie widzę. Płynę z prądem. Rok przerwy i biorę wszystko w swoje ręce. To będzie jak... To będzie jak odhaczanie listy. Studia, ciepła posadka, średniej wielkości apartament gdzieś na przykład na Mokotowie, no bo czemu nie? Później żona, dzieci. Właśnie, a propos. Kupiłem już pierścionek zaręczynowy dla Zośki. Mówiłeś. Gratulacje w ogóle. Wracając. To jest ta różnica między nami. Bo ja nie widzę życia jak odhaczania list. Jak dla mnie jest za dużo zmiennych, za dużo niewiadomych. Ciągle są jakieś nowe problemy, komplikacje, pytania. Wiesz, ja patrzę na te wszystkie cudowne możliwości, jakie mam, a jedyne co widzę to wielki napis nie wiem. Cały czas czuję, że coś mi umyka, że gonię za czymś, za czym nie powinienem gonić. Że to wszystko jest bez sensu. Nie wiem, ludzie, którzy są wokół mnie, wydaje się, że oni wiedzą co mają robić. Ja nie wiem. Nie wiem. Mam taki mętlik w głowie. Jakieś silnie to piwo, nie? Chcesz też? No bo ja biorę.
Czerwiec nie ma prawa być taki. Nie ma prawa być deszczem. Dniem zasnutym ciemną chmurą. Pytaniami grzęznącymi w gardle. W czerwcu nie pytać, nie błądzić, trwać, być, śpiewać, śmiać się. Nie słuchać, nie myśleć, nie być obok. Zostawić to na kiedyś, na rzeczywistą, nieudawaną dorosłość. Czerwiec, a ja szeptam. Nie wiem. Odpiszę. Będę za pół godziny. Mój kciuk zawiśnie bezradnie nad napisem wyślij. Czy wyślę?